Jestem w miasteczku Puerto Natales, zrobiłem, nie wiem, 100 km, może 120 i na dzisiaj mi wystarczy, strasznie silnie wieje, też było sporo szutrów, no generalnie szukam zaraz noclegu, ale teraz byłem u notariusza, muszę sobie załatwić kwit, który upoważni potem Ronego do wysyłki mojego motocykla do Polski. Jeszcze oczywiście 2 miesiące, albo nawet 2,5, no ale wiem, gdzie jest notariusz, mam go po drodze, więc sobie chcę to załatwić, żeby mieć już z głowy. Także szukam noclegu i zatrzymuję się tutaj dzisiaj na noc. Jestem w Puerto Natales, mam świetny hotel, prywatny pokój ze wspólną łazienką za $23 ze śniadaniem. Monia mi to pomogła znaleźć. Znaleźliśmy to na booking.com, ale podjechałem, zapytałem, no i oczywiście było troszkę taniej, bo bez prowizji. A teraz idę do fryzjera, czyli peluquero, prawdopodobnie tak się to wymawia, bo już zarosłem. A niestety moja prywatna pani barber złamała sobie rączkę i nie może tego zrobić. Także tęsknię za nią, ale włosy muszę obciąć. Cisnę i szukam peluquero. Zobaczymy. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme, señor. ¿Qué necesita? ¿Peluquería? La dama. Lady. Ok, lady. La dama. Suena más lindo. Ok, no, poco español. Where you from? Dama. From Poland, soy Polak. Esta está cerradita. Perfekto. Haha! Kupiłem butelkę z filtrem do wody amerykańskiej marki Niken za... Pani chciała 47 000, czyli $47, a mi się udało wytargować gotóweczką za 40 000. Także za 160 zł kupiłem filtr do wody, którym przefiltruję, już liczyłem, już nie pamiętam ile litrów, ale wyjdzie mnie, zaoszczędzę jakieś... Normalnie woda w Argentynie by mnie kosztowała 750 zł, ta, którą tutaj przefiltruję, a mam ją za 160, czyli 600 zł do przodu, zajebiście. Zero? Zero? I don't know what's that. Zero. Zero? Zero. A zero, yeah, zero. And we will make more zero. With This the... is zero. Okay. It's like skin. Yeah, sure. All of this. All. This only stays. Only this. Ah. This is zero. Główka obcięta, nawet pani mi użyczyła swoich nożyczek, żebym sobie obciął brodę, bo nie daje jej nikomu obciąć, tylko moim zaufanym barberkom, 2 na razie, 2 takie istnieją. No i moja magiczna dłoń, ale też mnie skasowała $2 za użycie nożyczek, ale były ostre, więc cieszę się, że takie miałem. Generalnie to tanio, bo moje nożyczki do brody kosztowały prawie 100 zł w domu, także za 8 zł było ok. Muszę tylko jeszcze poprawić policzki, no i gitarka. Generalnie za fryzjera zapłaciłem łącznie $12. No idę coś jeszcze zjeść, pani poleciła mi jakąś tutaj knajpkę, niby jest dosyć tanio i duże porcje i pyszne jedzonko, także mówię, sprawdzam, bo dzisiaj już nie mam siły ani na zakupy, ani na gotowanie. No i mam wodę, także zmykam dalej, a jutro cisnę w stronę Ushuaia. Chudy dla piesków. Nieźle. O, dla tego pieska to jest właśnie Buda. Patrzcie, kogo spotkałem. Ostatnie spotkanie było przedwczoraj. Ale musiałem się ewakuować z parku, bo wiatry szły. Także no już nie żegnamy się z Johnem w takim razie. O, sí, muchas gracias. Ja sobie zupkę wziąłem. O, sí. O, gracias. Dobrze. Ja sobie zupkę wziąłem, mówię,
zanim przyjdziesz, to udało mi się zapisać na masaż, jogę i saunę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za $45, więc super cena. Pewnie z 3 godzinki tutaj spędzę. Gdzie teraz? Ya. Masaya, sauna, yoga. Sí, yoga, Sí. el sauna y el masaje Sí. al final. Ok, Así perfecto. que aquí O, no dobra, jestem po super masażyku, saunie i jodze z panią. Zajęło nam 2,5 godziny, ktoś tam upala motocykl, koniec chilloutu. Ale generalnie zrelaksowało mnie to, było mi to potrzebne. Miałem jeszcze masaż gorącymi kamieniami. Pierwszy raz w życiu, no było to bardzo przyjemne. I czułem może na bardziej intensywny tutaj, mam spięte kaptury, barki i kark, ale i tak było super i zapłaciłem za to $45, czyli tak naprawdę nie wiem, ze 180 zł za taki serwis. Super, naprawdę. Po czym poznać, że jesteś w Chile, a nie w Argentynie? Za awokado, banana, małe ciasteczko i snickersa zapłaciłem 10 zł. W Argentynie by to chyba kosztowało ze 30. Także worth it. Argentyna jest strasznie droga. Woda 5 litrów chyba $3,60, a w Argentynie $2,7 dwulitrowa. No jest kosmiczna różnica. Idę. Czekam na Marcina. Za 32 zł? Spoko. No dawaj, wcinaj i powiedz mi, czy dobre. Słodkie to bardzo dobre. Tak, lubisz słodkie? Po 2 uroczych nocach spędzonych w Puerto Natales, w Posada del Gato, ruszam w końcu na południe w stronę Ushuaia. Mam tam 770 km, mam zamiar dojechać tam w 2 dni. Zarezerwowałem sobie już tam nocleg, bo nie jest to łatwe, a jakbym czekał, to będzie drogo, bo niestety jest to dosyć turystyczne miejsce. Także z niedzieli na wtorek zapłaciłem w Ushuaia $81 za prywatny pokój z łazienką i parkingiem dla motocykla. Myślę, że to spoko, uczciwa cena jak dla jednej osoby. Także ruszam dalej. Prawdopodobnie przekroczę dzisiaj cieśninę Magellana. Także pakuję się i ruszam dalej. Kawkę. Mam empanadasika ciepłego, caliente i coś słodkiego, powinno mi wystarczyć. Płaciłem $8 za to, czyli 32 zł. Kawka, empanada i słodkie. Sporo. Ale $100 dwie, no co nie? Rozbijam, no. Ruta Fin del Mundo, koniec świata. Brum brum. Jedziemy na koniec świata. Przepływam właśnie cieśninę Magellana, tak jak Ferdynand Magellan 505 lat temu, tylko troszeczkę inaczej.
Generalnie co do tej cieśniny to mam mieszane uczucia, bo przyjechał sobie pan z Europy i nazwał ją swoim imieniem. Tu też żyli ludzie wcześniej, prawda? No i też generalnie co prawda jego podróż była taka odkrywcza i wyprawa była podróżnicza, aczkolwiek miało to duży wpływ na ekspansję i kolonizację tego kontynentu. No i właśnie mam mocno mieszane uczucia co do tego, bo tak naprawdę chyba uczyłem się w szkole, że jakby kolonizacja to było coś dobrego, albo po prostu nie pamiętam, albo miałem inną taką dojrzałość, żeby to rozmyślać, ale tak naprawdę kolonizacja przez Hiszpan tego kontynentu to nic innego jak morderstwa, grabieże i oprócz tego jeszcze niewolnictwo, także tak naprawdę nic przyjemnego. No ale tak to wygląda, tak to wyglądało właśnie. Ferdynand Magellan, 1520 rok przepływał tędy, którędy teraz ja przepływam. Ale niestety nic nie widzę. Jestem przekonany, że on widział dużo więcej. Jeszcze ciekawostka, nazwał tą cieśninę cieśniną wszystkich świętych, bo właśnie 1 listopada przepływał tędy tamtego roku. A jeszcze powiem wam ciekawostkę, fajnie być motocyklistą, bo wpuścili mnie po prostu na tą łajbę. Dużo samochodów stało jeszcze w kolejce, ale motocykl zawsze się gdzieś wciśnie i zmieści, także od razu na początek, żebym sobie czekał, aż wszyscy się załadują i jak już wszyscy byli upchani jak w Tetrisie, zaraz wam pokażę jak to wygląda, no to wtedy pozwolili mi po prostu wjechać i bez żadnego problemu znalazło się tutaj dla mnie miejsce. Na pewno Magellan widział więcej. Coś tam widać? Nic nie widać. Może jakbym miał selfie sticka. Bien, gracias. ¿De dónde es? ¿De dónde? Ushuaia? Soy polaco. Ah, de Polonia. Polaco, Polonia, Ah, sí. Welcome Chile, Polonia. Muchas gracias, muchas gracias. Skakuj młody. O. Sí, sí. It's happy. Siemeczek. Ciao. Gracias. Super domek, żeby tu spędzić noc, myślę, ale jeszcze mam daleko. Nawet jakiś materac tu jest, ale strasznie dużo much. No i to się nie zamyka. Nie wiem, czy o tym mówił Marcino, chyba nie, chyba tak. Tu kibelek nawet. Nieźle. No ale jeszcze jadę, bo dopiero jest 18, a zachód słońca jest o 22. Myślę, że spokojnie dzisiaj dojadę jeszcze do Argentyny. Upartego tym tu motorem wjechał nawet. No dobra, zostaję tu na noc. Kurde, super miejscowa. Tylko kminie jak tu się zamknąć w nocy, żeby czuć się bardziej bezpiecznie. W razie czego mam też przewagę, bo będę na górze. Tutaj mam sypialnię. Także bailando. Większość rzeczy sobie wsadzę do środka z motocykla. I mam pomysł, jak sobie zabezpieczyć tutaj drzwi. Zaraz wam pokażę. Ale może ktoś tu dołączy, no bo jak tu jakiś podróżnik przyjedzie, to niech się jak najbardziej ze mną schowa tutaj. Także poczęstuję go wodą, solą i liofem. Zapraszam. A patencik na noc mam taki. Tutaj mam troczka, zaczepiłem go. Nikt tego nie otworzy w razie czego. ...424 kalorie. No zjadłem tego liofa, ale jakiś taki średni, jakby z piachem. Dopiero jak go zjadłem, to tak patrzę na opakowanie i dookoła rzeczywiście mam dużo piachu. Może się jakoś coś przetarło i tam się dostały jakieś drobinki piachu, bo no smakuje średnio ogólnie.
Mam nadzieję, że mi nie zaszkodzi. No ale ciepłe, nie zepsute, nie śmierdzi. Raczej będzie ok, ale rzeczywiście z piachem. No piach też, no w małżach się czasem je piach. Kawusia się już robi. Owsianeczka. Kubek oczywiście od Moni, ADV Insight. I śniadanko będzie grane. Americano. No miejscowa była sztosik. Myślę, że na powrocie znowu się z nią widzę, bo prawdopodobnie będę jechał tą samą traską. Dzień dobry na ziemi ognistej w Argentynie, czyli Tierra del Fuego. Właśnie stąd cisnę prosto do Ushuai. Ziemia ognista to jest ten mały taki kawałeczek na samym południu Ameryki Południowej. Cisnę dalej. Mam jakieś 3 godziny do Ushuaia. Na koniec świata. Argentina. No ładnie. No entiendo, no habla español. Ushuaia. Sí. Nażarłem się za $3 w Rio Grande w Panaderi i mogę cisnąć dalej. 2 godziny do Ushuaia. Chlip, chlip. No już jestem zmęczony troszkę, 300, nie wiem ile, 300 za mną chyba, może troszkę więcej. Mam 100 do Ushuaia i zmęczenie ze mnie wychodzi. Bo cały dzień na nogach dzisiaj albo na motocyklu. Pierwszy raz siedzę gdzieś indziej niż na motocyklu. Musiałem wypić kawę w końcu. Powolutku, nigdzie mi się nie spieszy. Mamy to! Dojechałem do Ushuai, czyli do miasta położonego na końcu świata. Niżej jest tylko chilijskie Puerto Williams, które zamieszkuje 3000 mieszkańców i te właśnie miasta spierają się, które jest najniżej położone na świecie. No Puerto Williams posiada prawa miejskie, więc wygrywa tą batalię, no ale Ushuaia jest dużo większa, zamieszkuje ją 70 000 ludzi. Jedno jest pewne, dalej można tylko dojechać do końca drogi numer 3 do La Patai i właśnie tam niedługo się wybieram, bo niżej się już nie da. Jestem na końcu świata. W Ameryce Południowej, ziemia ognista, Argentyna, Tierra del Fuego. Jestem na końcu świata. Hello, hi. Hey, how is it going? Very good. My name is Adam. Mauro. Nice to see you. I was Adam? texting. Wojciech Adam Borkowski. Yes. Borek? Borek. Ah, okay. Yeah.
Buena máquina. Esta 300. Oh, XR 300. so it's like CRF 300. La tengo, no la uso mucho. Okay. No, yes. I think that the motor is the same, like. Z czego byś to chciała? Ushuaia, no naprawdę bardzo fajne, czyste i przyjemne miasteczko. Nie widzę tutaj żadnego bałaganu ani szemranych ludzi. Czuję się tutaj bardzo bezpiecznie. A te portowe miasta to tak dziwnie czasem. Na przykład Valparaiso. A tu jest naprawdę superancko. Jest trochę chłodno, nie wiem, 7-9 stopni, ale jest bardzo przyjemnie. I niedługo idę na gulasz z kraba, krewetek i małży świętego Jakuba, ale będę miał wyżerkę. Stoję w kolejce po gulasz krabowy, więc chyba warto. Biorę to. No trochę kosztuje, ale no co, no muszę to zrobić. Thank you. No dobra, jestem w knajpie La Casa de los Mariscos i zamówiłem sobie gulasz z kraba, krewetek i przegrzebka, czyli małży świętego Jakuba. No i zobaczę w ogóle jak to smakuje, podobno jest przepyszne. Przegrzebek, no. Przegrzebka jadłem ostatnio w knajpie Tru w Warszawie. Przepraszam, w knajpie Tru w Gdańsku. I polecam każdemu, naprawdę mają świetne owoce morza. Uwielbiam przegrzebki, są mega intensywne, ale myślałem, że będzie jeszcze bardziej intensywny, ale i tak jest pyszny. A tu chyba łapka kraba. Może mogło być bardziej czosnkowe, ja ogólnie jestem wybredny, jeżeli chodzi o kuchnię. Ale jest pyszne. To danie kosztuje generalnie więcej niż noc w hotelu, który nie jest tani, bo płacę $40 za noc w Ushuaia, a to kosztuje 50. No ale po to tu przyjechałem zjeść kraba. Jest pyszne, ale myślałem, że będzie jeszcze lepsze. Ale bardzo delikatne mięsko, uwielbiam owoce morza. No dobra, już jestem na chacie. Dzisiaj miałem lazy day, co w tym przypadku oznacza 12 000 kroków. To był dzień bez motocykla, jutro wsiadam i cisnę tam do końca drogi numer 3, dalej się już nie da dojechać. No i wracam tutaj do Ushuaia, być może spędzę tu jeszcze jedną noc i dopiero cisnę na południe. Dobranoc! Szybki tościk i kawusia. Oczywiście kawiarkę przywiozłem z Polski, bo muszę mieć dobrą kawusię. No i za 20 minut muszę opuścić pokój, bo jest za 20:11. Chciałem zostać tu noc dłużej, ale trochę mnie wydymali. Powiedzieli, że ok, a jak przyjechałem, to powiedzieli, że no nie, ktoś cię uprzedził na booking, nie? Bo zapomnieli zdjąć rezerwacji. No nauczka dla mnie, że trudno już klepać na booking. Będzie $10 drożej, ale wolę nie pakować tego dzisiaj i tu zostać, a muszę, niestety. Jadę do La Pattaya. Dojechałem do La Pattaya, czyli do końca drogi numer 3. Dalej na południe, na świecie już się nie da dojechać. Zrobię sobie zdjęcie ze znakiem tam nakleję wlepeczkę i wracam na południe do ciepełka, bo już wystarczy tego chłodu. Ziemia ognista, Argentyna, La Pattaya. Obok Ushuaii, 20 km. Musiałem zapłacić $30 za wjazd do Parku Narodowego i tutaj właśnie kończy się droga.
Jestem na prawie samym czubku dole Ameryki Południowej. Niżej właśnie jest kanał Bigla, jeszcze niżej jest przylądek Horn. Także jestem na końcu świata. Dotarłem. O nie, nie klei się. Czy gdzieś przykleję, tak żeby kogoś nie zaklejać? Chyba nie do końca, kurczę. No, sorki, ale muszę troszeczkę kogoś zasłonić. Ktoś ma takie wielkie logo. No nie, może tak o. No dobra, kleję tutaj z tyłu, bo nie chcę nikogo zasłaniać. Cyk. Mamy to. Tam oczywiście państwo 1 000 000 zdjęć. Taki mamy klimacik niestety. Ale deszczyk, perfekta, muchas gracias. Jedziesz sobie spokojnie do domku, a tutaj nagle zaskakuje cię taki rów i przepierdzielasz się przez niego i się nie przewracasz. No nieźle, masakra w ogóle. Co tu się stało? No muszę jakoś bezpiecznie sprowadzić ten motocykl. No tu jest takie, nie wiem, z 25 cm u skoku do 30, a to i tak nie mój domek, bo jest zamknięty. Chyba tamten. Chipa. Chipa, chipa. Igual, vemos ahí. O, chipa. Ahí vemos. Sí. Gas, perfecto. ¿Viste? Sí, it's okay. So, Y después, sí. Taką miałem chatkę za $50 solo. No było spoko, w sumie było cieplutko. Miałem 2 piecyki gazowe, jeden na dole, drugi na górze, włączone. Taką miałem sypialkę. Wyspałem się, było wygodnie. Chatka fajna, tutaj nieużywany piecyk i pokój. Było naprawdę przyjemnie, no pewnie, no jak na jedną osobę to wiadomo, $50 to sporo, ale generalnie jakbym tu był we dwójkę z Monią, to pewnie byśmy też zapłacili $60. No podróżowanie samemu niestety też jest droższe, jeżeli chodzi o noclegi, ale miałem kuchnię, zrobiłem sobie jajeczniczkę i tutaj mój stał motocykl. Chyba go nie widać, tam w krzakach jest, za krzakami. Jadę dalej! Czuję się jak prawdziwy GS-arz, bo będę montował uchwyt na bidon na gmola, no ale to jest najlepsza opcja z moim filtrem, no czasem trzeba się dostosować. To nie mój wymysł, jakbym miał wybór, to bym wybrał inaczej, GS-arze. Pozdro. O, perfekto. Muchas gracias. No dobra, najeździłem się na dzisiaj, zrobiłem niecałe 100 km, no może całe. No ale niestety muszę się zatrzymać, jutro mają być wiatry 80 na godzinę,
Także bardzo kiepski warun. Zostanę 2 noce tutaj w Rio Grande. Mam super miejscówę za $70 za 2 noce, więc cena uważam, że bardzo spoko. Także się pochilluję. Tak to wygląda. Mam też bezpieczny parking. Także spoczko. Ale czad w ogóle. Zapytałem, gdzie kupię mięsko i powiedzieli mi, że dadzą mi obiad. Ale czadowo, niesamowite.